Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o agenturze, jaką pozostawili w Polsce Rosjanie po tym, jak ich wojska ostatecznie opuściły nasz kraj. Z mojego filmu dowiecie się, gdzie została ona ulokowana i czy może być jeszcze dla nas niebezpieczna. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Dochodziła godzina 12, 17 września 1993 roku. Na dziedzińcu Belwederu stał wyprężony jak struna generał Leonid Kowaliow, dowódca północnej grupy wojsk armii rosyjskiej, który składał meldunek urzędującemu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Wałęsie o zakończeniu operacji wycofywania wojsk rosyjskich z Polski. Towarzyszyło mu 5 innych rosyjskich generałów i 19 wyższych oficerów z północnej grupy wojsk armii rosyjskiej, jeszcze do niedawna armii radzieckiej. Po południu Kowaliow i jego oficerowie wsiedli do specjalnego pociągu na warszawskim Dworcu Wschodnim i udali się do Moskwy. To był ostateczny koniec prawie 50-letniej obecności sowieckiej w Polsce. To wszystko wydarzyło się w dniu, w którym 54 lata wcześniej, we wrześniu 1939 roku, sowiecka armia zaatakowała Polskę, zadając jej śmiertelny cios. Ta zbieżność dat miała więc dla Polski niezwykle symboliczne znaczenie. Miliony Polaków tamtego dnia poczuły satysfakcję z tego, że wreszcie pozbyliśmy się z Polski okupanta i jesteśmy już całkowicie wolnym państwem. Proces wycofywania się z Polski sowieckich wojsk zaczął się prawie 3 lata wcześniej, gdy z polskiej inicjatywy zaczęły się dwustronne rozmowy w tej sprawie. Odbywały się one zarówno na poziomie rządowym, jak i na poziomie głów państw. 22 maja 1992 roku podczas wizyty prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy w Moskwie obie strony podpisały umowę w tej sprawie. Przewidywała ona, że ostatni rosyjski żołnierz opuści Polskę 31 grudnia 1993 roku. Prezydentowi Wałęsie strasznie jednak zależało na tym, aby nastąpiło to dokładnie w dniu, w którym będziemy obchodzili kolejną rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, czyli 17 września 1993 roku. Wałęsa chciał w ten sposób zrehabilitować się za polityczny błąd, jaki popełnił rok wcześniej, gdy wyszedł z inicjatywą tworzenia w sowieckich bazach w Polsce spółek joint venture, które miały zintensyfikować współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. Ale temu pomysłowi sprzeciwił się wówczas rząd premiera Jana Olszewskiego. W każdym razie inicjatywa Wałęsy zakończenia 17 września 1993 roku procesu wycofywania się wojsk rosyjskich z Polski, pomimo tego, że była w gruncie rzeczy upokarzającą dla Kremla, została przez niego dość szybko zaakceptowana. Ale Kreml miał wtedy na głowie masę swoich własnych problemów. Chaos organizacyjny państwa i zapaść gospodarki były największymi z nich. W wyniku trwającej prawie 3 lata operacji wycofywania się jednostek północnej grupy wojsk armii rosyjskiej wyjechało z Polski prawie 56 000 rosyjskich żołnierzy, setki czołgów, transporterów opancerzonych, dział, rakiet, samolotów i śmigłowców. Było wiadomo, że Rosjanie, wycofując się z zajmowanych w Polsce terenów,
Zabrali ze sobą wszystko, co można było ze sobą zabrać. Ale zostały one nie tylko splądrowane, ale i zanieczyszczone różnymi chemikaliami, jak na przykład paliwami lotniczymi. Było również wiadomo, że spora część zorganizowanej przestępczości w naszym kraju ma bliskie powiązania z radzieckimi, a potem już rosyjskimi jednostkami, jakie były rozlokowane w Polsce. Ich żołnierze i oficerowie od dawna zajmowali się nielegalną sprzedażą broni i amunicji, narkotyków, alkoholu, papierosów, a nawet znacznie bardziej strategicznych towarów. W tej sprawie zresztą jednostki terenowe polskiej prokuratury prowadziły kilkaset postępowań przygotowawczych. Ale oprócz tego wszystkiego sowieckie wojska pozostawiły w Polsce coś, co dopiero potem okazało się niezwykle niebezpieczne dla naszego państwa. Była nią tajna agentura, ulokowana na wielu jego poziomach. Nie zajęły się tym, tak jak powinny, nasze nowe służby specjalne, a zwłaszcza powstałe w 1991 roku wojskowe służby informacyjne. Tego problemu nie dostrzegali również nadzorujący je ministrowie obrony narodowej. Kreml miał świadomość tego, że wycofując swoje wojska z Europy Środkowo-Wschodniej, nie może dopuścić do całkowitej utraty swoich wpływów. Dlatego ostatnie lata swojego pobytu w Polsce Sowieci, a potem Rosjanie wykorzystali do zbudowania sieci takiej agentury, która miała być użyta dopiero po ich wycofaniu się z naszego kraju. Działające przy sowieckich jednostkach komórki GRU i KGB pozyskiwały więc taką agenturę. Najpierw wśród oficerów okolicznych jednostek Wojska Polskiego, a potem także wśród cywili, którzy zamieszkiwali w rejonie tych jednostek. KGB i GRU poszukiwały również kandydatów na takich agentów w polskiej administracji, czemu sprzyjały prowadzone wówczas oficjalne rozmowy z lokalnymi władzami odnośnie przekazania użytkowanych przez lata terenów i budynków. W ten właśnie sposób Rosjanie stworzyli w Polsce potężną sieć tzw. agentury zamrożonej, która została uruchomiona dopiero wtedy, gdy ostatnie jednostki armii rosyjskiej opuściły nasz kraj. I w latach 1994-1996 rosyjskie GRU i KGB zaczęły uaktywniać tę agenturę. Sprzyjały temu organizowane przez polskich i rosyjskich wojskowych zakrapiane biesiady z poznanymi wcześniej, a teraz przyjeżdżającymi do Polski jako handlowcy oficerami sowieckimi. Polskie służby nie interesowały się tym problemem. Zresztą wszechobecny wtedy nielegalny handel obywateli byłego Związku Sowieckiego był doskonałym przykryciem do podejmowania spotkań z zamrożoną polską agenturą. Ale jeszcze lepszym przykryciem do tego były polsko-rosyjskie spółki handlowe, które rodziły się wtedy w naszym kraju jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Te spółki działały przede wszystkim w zachodniej Polsce, gdzie wcześniej stacjonowały jednostki północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej. I bardzo łatwo wchodziły one w obszar aktywności, który był bezpośrednio związany z wojskiem. Oferowały one między innymi pomoc w tak zwanym obrocie specjalnym, czyli handlu bronią. I wielu polskich potentatów w handlu bronią zaczęło korzystać z ich pomocy. W ten sposób Rosjanie zyskiwali dostęp do uzbrojenia naszej armii i wiedzy na ten temat. Rosyjska agentura w Polsce została również zapełniona oficerami Ludowego Wojska Polskiego, którzy w czasach PRL przechodzili różne szkolenia w Związku Sowieckim. Jak wiadomo, wielomiesięczne pobyty polskich wojskowych w sowieckich ośrodkach szkoleniowych sprzyjały zbieraniu na nich haków przez KGB i GRU, które potem ułatwiały ich werbunek. Ale
ci wszyscy zwerbowani podczas szkoleń w Związku Sowieckim polscy oficerowie najpierw przez wiele lat byli tak zwaną agenturą zamrożoną. Rosyjskie służby obawiały się tego, że mogą oni zostać poddani kontroli nowych polskich służb. Proces ich uaktywniania zaczął się więc dopiero po opuszczeniu Polski przez rosyjskie wojska. To właśnie wtedy oficerowie KGB i GRU zaczęli odświeżać nawiązane wcześniej przyjaźnie z polskimi oficerami. Najpierw dotyczyło to oficerów wojskowych służb specjalnych, które, jak już wspomniałem, stały się wojskowymi służbami informacyjnymi. Te ostatnie nie przejmowały się tym problemem. Było tak dlatego, że kadra dowódcza WSI sama przeszła szkolenia w Związku Sowieckim. Jeszcze w 1998 roku w WSI służyło 158 oficerów po sowieckich kursach i to zazwyczaj na kierowniczych stanowiskach. Siłą rzeczy nie mogli oni inicjować działań, które byłyby wymierzone przeciwko sobie samym. Gdy w 1994 roku Polska weszła do natowskiego programu Partnerstwo dla Pokoju, coraz częściej dochodziło do kontaktów oficerów WSI z przedstawicielami służb wojskowych krajów NATO. Sowiecka przeszłość oficerów z WSI budziła niechęć zachodnich partnerów. To dlatego nie mieli oni do nich zaufania. Miało wtedy miejsce wiele sytuacji, które tego dowodziły. I tak przykładowo Niemcy nie zgodzili się na to, aby polskim attaché w Kolonii był pułkownik Cezary Lippert, absolwent szkoły GRU. Korzysta na naszą niekorzyść. Z kolei Kanadyjczycy nie chcieli zaakceptować na stanowisku polskiego attaché w Kanadzie pułkownika Dobrosława Mąki, dwukrotnego uczestnika kursów GRU. Smartfona i innych, tylko naszego osobistego. Aby uniknąć kolejnych tego typu sytuacji, szef WSI, generał Tadeusz Rusak, pod presją polityków akcji wyborczej Solidarność nakazał w 1998 roku uruchomienie operacji Gwiazda. W jej ramach miano zidentyfikować w wojskowych służbach absolwentów kursów organizowanych wcześniej przez GRU i KGB. W reakcji na to 50 wysokich oficerów WSI postanowiło odejść ze służby, obawiając się pytań o swoją przeszłość. Ale gdy jesienią 2001 roku władzę w Polsce przejął Sojusz Lewicy Demokratycznej, zastopowano prowadzenie operacji Gwiazda. Po tym fakcie w WSI nadal pełniło służbę 66 oficerów po sowieckich kursach i to na kierowniczych stanowiskach. Najlepszym tego przykładem mógł być były szef WSI, generał Bolesław Izydorczyk, który reprezentował wtedy Polskę w NATO. Tymczasem w ramach operacji Gwiazda uzyskano informacje świadczące o tym, że Izydorczyk nadal spotyka się z oficerami rosyjskich służb specjalnych. Ale pomimo tego Izydorczyk mógł otrzymać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do ściśle tajnych informacji i wyjechać do Brukseli. Izydorczyk miał nie tylko poparcie szefa MON z SLD, ale także Bronisława Komorowskiego, który był ministrem obrony narodowej we wcześniejszym rządzie Jerzego Buzka. Ulokowanie Izydorczyka w Brukseli niezmiernie ucieszyło rosyjskie służby. Te ostatnie zawsze interesowały się tajemnicami NATO i Izydorczyk mógł im w tym pomóc. Rosjanie, opuszczając ostatecznie Polskę, pozostawili w niej potężną agenturę, złożoną z dwóch strategicznych siatek. Pierwsza z nich stworzona została przez KGB i GRU w ostatnim okresie pobytu armii radzieckiej w Polsce. Obejmowała ona zarówno wojskowych, jak i pracowników polskiej administracji.
Ta siatka koncentrowała się na polskiej obronności i polskiej armii. Druga z tych siatek była znacznie bardziej niebezpieczna, bo opierała się na absolwentach kursów organizowanych wcześniej przez KGB i GRU, którzy znaleźli się w nowych polskich służbach. Ta agentura dawała Rosji przewagę w relacjach z Polską. Dzięki niej Rosjanie mogli również paraliżować działania polskich służb, a zwłaszcza wojskowych służb informacyjnych. Ale dzięki tej agenturze Rosja mogła skutecznie zająć się rozpoznaniem NATO. Nie bez powodu były rezydent KGB w Warszawie, generał Witalij Pawłow, mówił, że w Polsce mamy samych przyjaciół, a wśród nich ludzi zaufanych. Dopiero gdy w 2006 roku rozwiązane zostały wojskowe służby informacyjne i utworzono nowe wojskowe służby, sytuacja uległa poprawie. Z wojskowych służb pozbyto się wtedy absolwentów sowieckich kursów. Odeszło również wielu innych wysokich oficerów WSI. Nie oznaczało to jednak wcale tego, że przestali oni mieć wpływ na sytuację w Polsce. Gdy w 2015 roku do władzy w Polsce doszło Prawo i Sprawiedliwość, wielu byłych oficerów WSI zaangażowało się w działania opozycji. Jednym z nich był pułkownik Tadeusz Korablin, który, jak donosił portal Niezależna, w lutym 2016 roku został koordynatorem kodowskiej grupy lokalnej Warszawa-Wawer, w ramach której prowadził rozmowy z zapraszanymi gośćmi. Jednym z jego rozmówców był były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Jerzy Stępień. Takich postaci jak Korablin jest dzisiaj w polskim życiu publicznym wiele i zapewne długo jeszcze tak będzie. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Bartosz Filip Cichy, Antoni Łosieczka oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.